Witajcie moi drodzy. Dziś jesteśmy w Madrycie, a to jest Plaza de Olavide w dzielnicy Chamberí. Czy zdarzyło Wam się kiedyś, że przyjeżdżając po raz enty do miasta, zdaliście sobie sprawę, że właściwie już wszystko, co turystyczne, ciekawe, zabytki obejrzeliście i po prostu trochę Wam się nie chce łazić i zwiedzać tego ponownie? Więc postanowiłem, że tym razem pokażę Wam miejsca nieturystyczne oczywiście i takie, które mogą stać się fajnym uzupełnieniem Waszej kolejnej wycieczki. To będzie przewodnik po Madrycie dla leniuchów. Oglądajcie. I znowu pod górę. Znowu pod górę, no ale jak się chce zobaczyć 7 cycków, to i trzeba trochę wyrzeczeń. Moi drodzy, tak wygląda życie jak w Madrycie, no właściwie to sam Madryt. Hola Madrid, no to jestem. Właśnie ląduję na lotnisku Barajas, a z lotniska do miasta oczywiście jadę metrem. W jego podziemiach na jednej ze stacji czeka na mnie już pierwsza atrakcja. Szukacie nietypowego miejsca do zwiedzania w Madrycie? Proszę bardzo, oto ono. Muzeum Metra. Na stacji metra i stacji kolei Chamartín znajduje się bardzo ciekawa atrakcja, czyli Muzeum Metra Madryckiego. I mamy świetne połączenie. Nowe metro i metro historyczne. Pierwsza kolej wyjechała na tory w Madrycie w 1919 roku i aktualnie jest to jedna z najstarszych sieci metra na świecie. To wyjątkowe muzeum na stacji metra prezentuje różne eksponaty, takie jak stare bilety, uniformy pracowników, modele wagonów, galerię zdjęć oraz interaktywne mapy rozwoju sieci metra. Można tu zobaczyć, jak zmieniały się technologie i infrastruktura na przestrzeni lat oraz zrozumieć, jak metro wpłynęło na życie mieszkańców miasta. To bardzo ciekawe. Muzeum znajduje się na stacji kolejowej i stacji przesiadkowej metra Chamartín na poziomie -2. Tutaj jest ta stacja, ma chyba 6 poziomów, no nie, no 4. Ciężko trochę się tutaj rozeznać. Schody ruchome w dół, schody w górę. Poziom -2. Wejście jest bezpłatne. Metro madryckie aktualnie ma prawie 300 stacji, 17 linii i bardzo prężnie się rozwija. Pierwsza linia ruszyła w 1919 roku. W związku z tym 3 lata temu obchodzono stulecie powstania metra w Madrycie i stąd właśnie ta wystawa, która właśnie powstała z tej okazji. Dla takich freaków jak ja, którzy są fanami komunikacji miejskiej, myślę, że jest to świetne miejsce, żeby zobaczyć, jak powstało metro i jak ta kolej funkcjonowała w największym mieście w Hiszpanii. Pomyślicie, zwiedzanie dworca? Serio? No ale to jest dworzec inny niż wszystkie. No zobaczcie, po prostu
przepiękny ogród tropikalny w hali dworca. Tu są tysiące roślin i on wygląda naprawdę fantastycznie. W ogóle ten dworzec jest piękny i jest ogromny, naprawdę ogromny. Ogród na stacji Atocia zlokalizowany jest w zabytkowej części dworca. Zajmuje powierzchnię około 4000 m2 i stanowi prawdziwą oazę zieleni w sercu miasta. W ogrodzie znajdują się różnorodne rośliny tropikalne, w tym palmy, paprocie i orchidee, które tworzą egzotyczny krajobraz. Są tam także stawy zamieszkałe przez żółwie i ryby, które dodają temu miejscu wyjątkowego uroku. Ogród został otwarty w 1992 roku i od tego czasu przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów. Dworzec Atocia, jak widać, to nie jest zwykły dworzec. Również z innego powodu. To tu powstał memoriał Atocia, upamiętniający ofiary zamachów terrorystycznych z 11 marca 2004 roku, które wstrząsnęły całym krajem, pozostawiając trwały ślad w historii Hiszpanii. Został zbudowany jako hołd dla 191 osób, które zginęły w zamachach oraz dla ponad 2000 rannych. To nie tylko pomnik, ale również miejsce, które łączy ludzi w ich wspólnym cierpieniu i nadziei na lepszą przyszłość. Jesteśmy na dworcu kolejowym Atocia. To jest największy dworzec kolejowy w Madrycie, a przed dworcem mamy taką właśnie tutaj instalację. Tu jest jedna głowa, a tutaj po drugiej stronie jest druga głowa dziecka. One troszeczkę wyglądają przerażająco, ale historia, która za nimi stoi, jest naprawdę bardzo urocza, ponieważ to są głowy dzieci. I ta instalacja nazywa się Dzień i Noc. Jeden maluch ma zamknięte oczy, czyli noc, i jeden maluch ma otwarte oczy, czyli dzień. Twórcą tych głów jest hiszpański artysta Antonio López García, który wyrzeźbił je w 2008 roku, a modelką do obu tych głów, czyli tej obrazującej dzień z otwartymi oczami i tej obrazującej noc z zamkniętymi oczami, jest 8-miesięczna wnuczka artysty. Kiedy weszliśmy w uliczki już wysmarowane graffiti, to oznacza, że jesteśmy właśnie w dzielnicy artystycznej, a budynek, przed którym się znajduje, właściwie pod którym się znajduje, tutaj mieściła się fabryka tytoniu przez ponad 200 lat. Natomiast w 1999 roku tę fabrykę zamknięto, no i nikt nie wiedział, co z tym zrobić, i dzielnica uznała, że ten budynek będzie jej własnością. Przekształcono go Tabacalera. Przekształcono ten budynek w centrum pełne centrum artystyczne, wszelkiego rodzaju. Tutaj się odbywają wystawy, spotkania i różne inne ciekawe rzeczy. Słuchajcie, wygląda na to, że to jest zamknięte i to byłoby największe rozczarowanie chyba podczas mojego pobytu. Jedna brama, druga brama. Muszę obejść dookoła i zobaczyć, bo aż mi się nie chce wierzyć. Czekałem tutaj na to, żeby zobaczyć ten budynek, no ale cóż. A tu przy okazji, z drugiej strony, już się zaczynają graffiti, bo to jest dzielnica i tam jest napisane Lavapiés, czyli dzielnica artystyczna.
Tu znajdziemy najwięcej malowideł na ścianach i różnych innych dziwnych rzeczy. No niestety, ta bakalera zamknięta, więc możemy sobie tylko obejrzeć murale, które są po zewnętrznej stronie, a tutaj na tej liście mamy wszystkich artystów, którzy uświetnili swoimi pracami właśnie ten mur dookoła. Ale w środku, pomimo że powinno być otwarte, bo sprawdzałem, że dziś w sobotę jest do 20, a jest około 18, no zamknięte, więc lo siento, jak to się mówi tutaj. Natomiast pozostaje nam przechadzka po ulicach dzielnicy Lavapiés, dzielnicy artystycznej. Tutaj na pewno znajdziemy też sporo fajnych murali albo innych form sztuki ulicznej. Lavapiés to jedna z najstarszych i najbardziej charakterystycznych dzielnic Madrytu. Od średniowiecza była zamieszkiwana przez Żydów, później stała się dzielnicą robotniczą, a w XX wieku zaczęła przyciągać artystów, intelektualistów i imigrantów z różnych zakątków świata, co wpłynęło na jej kulturową różnorodność, którą widać do dziś. Na pewno jest tu żywo i kolorowo, za dnia i nocą. Niegdyś uznawana za część miasta, do której nie każdy chciał się zapuszczać, obecnie stała się modną, nieco hipsterską i na pewno wielokulturową częścią miasta. No i to na tyle na dziś wizyty w dzielnicy łacińskiej. A teraz mam zamiar jeszcze pojechać, zobaczyć 7 cycków i zachód słońca. No mam nadzieję, że się nie zgubię i że mi się uda. Kochani, teraz taki mały spoiler. Za chwilę będę mówił straszne głupoty, ponieważ przez chwilę zapomniałem, że jestem w Madrycie, a nie w Rzymie, więc Plaza España nazywam Piazza d'Espania. To jest po prostu straszne. Jak obejrzałem materiał, to się załamałem. Oczywiście to jest Plaza España, Plaza España, Plaza España. Wybaczcie i oglądajcie dalej. Zanim jednak ujrzę 7 cycków, zachód słońca i gwiazdy na niebie, odwiedzam miejsce, gdzie gwiazdy leżą dosłownie na ziemi. Jeżeli myśleliście, że Aleję Gwiazd można znaleźć tylko w Hollywood, w Cannes lub w Międzyzdrojach, to jesteście w błędzie. Ja wiem, z Aleją Gwiazd w Międzyzdrojach naprawdę nie ma równych, ale Hiszpanie mają swoją własną. Tu w małej uliczce bocznej od placu hiszpańskiego, Piazza d'Espanya, naprzeciwko kin Renoir i Golem, właśnie tutaj powstała hiszpańska Aleja Gwiazd, która ma tylko 26 gwiazd właśnie. Słuchajcie, naprawdę te gwiazdy znajdują się w tak niepozornym miejscu, w takiej małej uliczce, której po prostu łatwo jest nie znaleźć. Uliczka się nazywa Martín de los Heros i żeby Wam ułatwić, to pokażę Wam właśnie, gdzie jesteśmy. Z uliczki wychodzi się prosto na Piazza d'Espanya.
A tak przy okazji, jak jesteśmy już na Piazza de Spagna, to kiedyś był najwyższy budynek w Madrycie. I tutaj właśnie odwiedzałem często moją znajomą w pracy, bo kiedyś współpracowałem z Polską Organizacją Turystyczną. Jeśli tutaj jeszcze się mieścicie, Agata, pozdrawiam Cię serdecznie. Przepraszam, że nie dałem znać, że przyjeżdżam, ale jestem tutaj 2 dni i pewnie i tak nie byłoby czasu, ale następnym razem bardzo chętnie. Czy mówiłem już Wam, że lubię Hiszpanię? Nie, no to mówię. No lubię, naprawdę lubię. Ja tutaj się czuję zupełnie taki zchilloutowany, wyluzowany. Tutaj jest inne tempo życia. Ludzie są fajni. No gęby im się nie zamykają. I wszyscy mówią naraz. Ale to też ma swój urok. I po prostu jakiś ten styl tutaj życia no bardzo mi odpowiada, muszę powiedzieć. Nikt jakby na nikogo nie patrzy dziwnie. Jest mnóstwo fajnych, kolorowych ludzi, ale to już Wam mówiłem kiedyś podczas mojej wizyty w Barcelonie, że no jest bardzo inny charakter, więc o, proszę, tancerze. A, też ktoś filmuje, no cudownie, mam konkurencję. Tak się robi właśnie filmy, no ale nie będę im przeszkadzać. Jeszcze mnie pogonią tutaj za prawa autorskie, więc uciekam dalej. Pałac Królewski w Madrycie to oczywiście jedna z największych atrakcji i na pewno warto go zobaczyć. Dziś jednak szukam mniej znanych, ale ciekawych miejsc, więc zaglądam tylko na balkon, zerknąć na panoramę i lecę dalej. Bardzo fajnym sposobem na spędzenie czasu w Madrycie, jeśli chcecie zobaczyć coś innego niż zabytki i znane miejsca takie jak Pałac Królewski, tutaj za moimi plecami właśnie, jest poszukiwanie tak zwanej sztuki ulicznej. Ale nie chodzi mi tutaj o graffiti, tylko o rzeźby albo inne formy artystyczne. Jak się okazuje, tutaj tego jest naprawdę sporo, więc ja w tym momencie szukam swojego alter ego, czyli upadłego anioła. To tak na początek. No, a teraz głowy w górę i szukamy upadłego anioła. Rzeźba ta autora Miguela Angela Ruiz Beato przedstawia roztargnionego lotnika, który rozbija się o budynek. Nie jest to więc ani Ikar, ani Lucyfer, to po prostu rzeźbiarz zamienił nieszczęśliwy wypadek w dzieło sztuki. No i proszę bardzo, wystarczy trochę tylko podnieść głowę i oto jest tutaj upadły anioł. A właściwie to ta rzeźba nazywa się w oryginale Accidente Aereo, czyli po prostu wypadek lotniczy. A tu mamy kolejny przykład fajnej sztuki ulicznej. Pomnik zamiatacza ulic, czyli pana, który sprząta. Tio Pepe. Na pewno widzieliście ten znak albo taką reklamę w wielu miejscach w Hiszpanii. Pewnie zastanawiacie się, co to jest, co to znaczy. A to jest po prostu producent sherry z Andaluzji i dokładniej z miasta, które się nazywa Jerez de la Frontera. A to jest właśnie neon, który tutaj od lat na Puerta del Sol, głównym placu Madrytu, widnieje
I nawet tutaj się stoczyła batalia o jego przywrócenie, kiedy ten budynek zmienił właściciela i nagle ten neon zniknał. Tio Pepe. Słońce Andaluzji w butelce. A sherry chyba też nieźle smakuje. Z tego co pamiętam, jak byłem w Jerez de la Frontera parę lat temu. Plaza Mayor, najgłówniejszy plac Madrytu. Tutaj zawsze jest mnóstwo ludzi, mnóstwo turystów i właśnie dlatego uciekamy stąd, ale musiałem tutaj przyjść, bo w bocznej uliczce obok placu jest coś, na co warto zwrócić uwagę, a właściwie coś na ząb. Za czym kolejka ta stoi? Za bułką z kalmarem. Zobaczcie, ile ludzi. Do tamtego miejsca. La Campana. Boczna uliczka, która się nazywa Calle de Botonera. Boczna uliczka od Plaza Mayor. No może mniej instagramerska kanapka niż paella albo tapas, ale kanapka bocadillo de calamares. No są różne inne jeszcze wersje. Ja chyba się skuszę na właśnie inną w tej knajpeczce. Ale gracias. Polecana nie tylko przeze mnie. Ale to zaraz spróbujemy. ¿Con chorizo? Sí. Gracias. Hasta luego. Chyba byłem bardzo głodny, bo aż wióry leciały. Ja mam akurat bułkę z farszem zastępczym. Tu zamiast kalmarów mam chorizo, ale równie pyszne. Polecam. Jeśli chcielibyście zobaczyć czy obejrzeć Madryt z góry, no to idealnym miejscem jest właśnie ta wieża, a ona się nazywa Faro de Moncloa. No Faro to jest latarnia, no może chyba ze względu na wygląd przypomina trochę latarnię, no ale de facto jest to punkt widokowy 110 metrów wysoki i znajduje się na nim fantastyczna platforma widokowa i można obejrzeć miasto praktycznie 360 stopni. Na Faro de Moncloa możecie obejrzeć naprawdę przepiękną panoramę całego Madrytu. Właściwie 360 stopni, no dzisiaj tak nie do końca, ponieważ platforma na zewnątrz jest zamknięta, no bo jest wiatr, pogoda nie sprzyja, to znaczy jeśli chodzi właśnie o ten wiatr, bo słońce jest przepiękne, no i z tej strony widoki są naprawdę fantastyczne. Tu mamy całą stolówkę i centrum Madrytu. Plaza de España, tu mamy pałac, operę, tam mamy ulicę Gran Via, no i to tutaj dzielnica Malasaña, tam dalej jeszcze dzielnica Lava Pies, taka właśnie offowa i hipsterska. A z drugiej strony mamy góry, zobaczcie jak blisko miasta. A tu mamy dzielnicę biznesową i te 4 najwyższe wieżowce w Madrycie, z czego ten ostatni tutaj Foster Building ma 250 metrów wysokości. No muszę przyznać, że widoki z wieży są naprawdę fantastyczne i nigdy tutaj nie byłem wcześniej. No, czasem warto wcześniej wstać, bo zobaczcie jaka teraz kolejka na wieżę.
A mnie się udało to zobaczyć wcześniej, kiedy stały jeszcze 2 osoby tylko. No to super. Zawsze mnie śmieszy taka informacja podawana w metrze. Atención, estación en curvas. A to oznacza nie to, że na tej stacji pracują panie lekkich obyczajów, tylko że stacja znajduje się na łuku i trzeba uważać, bo to jest odstęp między drzwiami a peronem. Trzeba uważać, żeby noga nie wpadła. W drodze do centrum mijam znienacka stację Widmo i postanawiam to sprawdzić. Dla miłośników komunikacji miejskiej, do których ja się zaliczam, mamy tutaj kolejną atrakcję i to jest stacja metra historyczna, stacja metra Chambéry, która została wyłączona z użytku w 1966 roku, a teraz jest to muzeum i można obejrzeć, jak wyglądało metro w tej pierwotnej wersji, ponieważ ta stacja należy do linii numer 1, która jest najstarszą linią w Madrycie. Stacja Chambéry znajduje się tutaj, pomiędzy stacją Iglesia i Bilbao. Dosłownie jakieś 50 metrów od stacji Iglesia. To jest tam i Bilbao w drugą stronę na linii niebieskiej, czyli na linii numer 1. A tutaj jest wejście właśnie do muzeum. Normalnie udało mi się rzutem na taśmę jako ostatni, bo tutaj wpuszczają tylko po kilka osób. Stacja metra Chambéry, położona w sercu miasta, została otwarta w 1919 roku jako część pierwszej linii metra w Madrycie. Chambéry była jedną z 8 pierwotnych stacji, ale z biegiem lat, ze względu na zmiany technologiczne i potrzeby modernizacji, została zamknięta w 1966 roku, gdyż po rozbudowie sieci metra i zbyt dużej bliskości 2 innych stacji oraz wprowadzeniu nowych, zbyt długich wagonów w stosunku do długości peronów, zdecydowano o jej wyłączeniu z eksploatacji. W 2008 roku została przekształcona w Muzeum Peronu Zero ze wszystkimi urządzeniami do obsługi pasażerów. Dziś, stojąc na peronie nieczynnej stacji i podziwiając reklamy z lat 60., można cofnąć się więc w czasie. O teraźniejszości przypomina jedynie co chwilę przejeżdżający pociąg dzisiejszego metra. Za mną wejście do historycznej stacji metra, stacji Chambéry, która leży na placu o tej samej nazwie, Plaza de Chambéry. I w ogóle to jest serce tej dzielnicy Chambéry, trzeci raz mówię. To jest dzielnica, która jest właściwie w centrum, no niedaleko ścisłego centrum, ale ma taki charakter bardziej lokalny, ponieważ tutaj rzadko kiedy się zapuszczają turyści. Można tutaj zobaczyć, jak prawdziwe życie, jak Madrycie wygląda. No jak to w Hiszpanii, wiadomo, wszystko na zewnątrz, czyli kawiarenki, kawa. Tu widzę maratończyków, ponieważ dzisiaj rano biegł maraton. Ja sobie spokojnie jadłem w kawiarence śniadanie, a za oknem no naprawdę tłum ludzi biegł. Dzisiaj widzę tutaj, teraz chyba siedzą sobie w różnych kawiarenkach. Co za przyjemny dzień. Znowu pod górę, no ale jak się chce zobaczyć 7 cycków, to i trzeba trochę wyrzeczeń. No, a jak już jesteś na górze, to masz taki widok.
No, zdecydowanie jest to chyba miejsce z najpiękniejszym widokiem na całe miasto. Trochę wieje, ale nie szkodzi. Park nazywa się El Cerro del Tío Pío, natomiast lokalesi nazywają go pieszczotliwie 7 cycków. A tu mamy raz, dwa, na trzecim ja stoję, 4 i pewnie tam jeszcze kolejne 3. No zobaczcie, jak wyglądają. No muszę przyznać, że widok stąd jest no naprawdę spektakularny, no tylko zobaczcie. Warto było się wspinać. No i czekam na zachód słońca. 7 cycków zaliczone i mimo, że jest przeraźliwie zimno, to muszę przyznać, że to najlepsze zakończenie mojej wycieczki. Najlepsze, jakie mogłem sobie wymarzyć, bo atmosfera, która tu panuje, jest naprawdę jedyna w swoim rodzaju. Jeśli będziecie kiedyś w Madrycie, to sprawdźcie sami. Moi drodzy, tak wygląda życie jak w Madrycie, no właściwie to sam Madryt. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za tę wycieczkę. No wyszło na to, że to nie tylko dla leniuszków, bo w sumie to się trochę nabiegałem jednak dzisiaj, żeby Wam to wszystko nakręcić. Mam nadzieję, że Wam się podobało i będziecie mieli jakieś pomysły na kolejną wizytę w Madrycie. Tu jest oczywiście miliard innych rzeczy do obejrzenia, bo to miasto żyje 24 godziny na dobę. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście subskrybujcie, zapraszam. No i co? Hasta la vista. Do zobaczenia. Cześć. Za chwilę będę mówił straszne głupoty. Ulica się nazywa Martín de la... i zapomniałem. Spaceruję sobie dzisiaj po tym chłodnym Madrycie i szukam różnych ciekawych miejsc. I uważam, że takimi ciekawymi miejscami mogą być różne ciekawe miejsca. Podsłuchałem dziewczyny, coś gadało o Polsce, ale chyba pozytywnie. Atención. Estación en curvas.